Do tego projektu musieliśmy przygotować się bardziej niż zazwyczaj. Przemierzyliśmy pół Polski, żeby zmierzyć się z legendą rzekomo nawiedzonego szpitalu w Raciborzu. Zebraliśmy potrzebny sprzęt, spakowaliśmy się i ruszyliśmy w podróż. W sieci krąży dziwne zdjęcie pokazujące twarz dziecka w jednym z okien szpitalnych. Nie wiemy do końca, czy jest prawdziwe, dlatego zabraliśmy potrzebny sprzęt, żeby pojechać do szpitala i przekonać się o tym na własnej skórze. Dobra, jedziemy. Nagrywa? No. Znajdujemy się w województwie śląskim, w Raciborzu. Za nami wszystkim dobrze znany, rzekomo nawiedzony szpital. Dzisiejszej nocy ja i moja ekipa, Radek i Michał, wejdziemy do środka i będziemy próbowali zbadać, czy coś w tym miejscu się dzieje, czy coś w tym miejscu straszy. Użyjemy naszych sprzętów do badań zjawisk paranormalnych, spędzimy tam noc i zweryfikujemy, co się tam faktycznie dzieje. Czekaj, zrobię test. Niektórzy omijają go szerokim łukiem. Dla innych to miejsce atrakcji i mrocznych wrażeń. Są i tacy, dla których to po prostu miejsce do spania. Szpital w Raciborzu. Przez wielu uważany za nawiedzony. Liczący sobie ponad 100 lat budynek najlepsze dni ma już za sobą. Niegdyś pełen personelu i pacjentów, dzisiaj pusty i zaśmiecony, stał się oazą dla bezdomnych. Ale czy tylko dla nich? Czy po opustoszałych korytarzach, gdy zapadnie zmrok, coś lub ktoś jeszcze się przechadza? Początków powstania budynku upatrywać można w końcówce XIX wieku, a dokładniej w 1895 roku. Dopiero po 2 latach zaczął tam funkcjonować miejski szpital. Szpital, który sukcesywnie rozbudowywano. W 1905 roku wybudowano prosektorium mieszczące się za szpitalem. W 1909 dobudowano zaplecze gospodarcze, a w 1910 część skrzydła południowego, czyli oddział zakaźny. Szpital przetrwał II wojnę światową, choć jej działania częściowo zniszczyły jego mury, a pacjentów przeniesiono do nienaruszonego pawilonu, południowego skrzydła szpitalnego. Przyszły lata 70. i decyzja o budowie nowego szpitala. Na ulicy Bema nie było już możliwości rozbudowy gmachu. Finalnie szpital z czerwonej cegły został zamknięty w 2004 roku i przeniesiony do nowego budynku przy ulicy Gamowskiej. Od tamtej pory kompleks niszczeje i popada w ruinę mimo tego, że posiada 2 właścicieli. Ci jednak zdają się nie interesować obiektem, wokół którego narosło już wiele opowieści i miejskich legend. Czy słusznie? Czy w szpitalu w Raciborzu naprawdę coś straszy? Czy lokalni mieszkańcy wymyślili sobie mroczne historie tylko dlatego, że spostrzegli, iż budynek jest opuszczony? Będziemy się chcieli tego dzisiaj dowiedzieć. Więc gdy tylko zapadł zmrok, wkroczyliśmy do murów rzekomo nawiedzonego szpitala w Raciborzu, by zmierzyć się z jego legendą.
widziałeś, jak tu wchodził? No na 100%. Na kamerze będzie. No właśnie, musimy to sprawdzić. No bo co? Pies by też nie szczekał, myślisz? No właśnie, musimy to sprawdzić. No bo co? Pies by też nie szczekał, myślisz? Podsłuchaj się. Dobra, jest to tutaj. Na kamerze będzie. No właśnie, musimy to sprawdzić. No bo co? Pies by też nie szczekał, myślisz? Podsłuchaj się. Dobra, jest to tutaj. No właśnie, musimy to sprawdzić. No bo co? Pies by też nie szczekał, myślisz? Jest to dźwięk, którego nie słyszeliśmy będąc w piwnicy. Go słyszeć dopiero przy analizie materiału. Że może to być coś nadnaturalnego, być nawet wołanie dziecka. Pewności nie mamy i tylko nasza opinia. Chcielibyśmy poznać waszą. Chodź jeszcze tu. Będziemy mieli pewność, że ktoś wchodzi. Ale ja nie widziałem. No właśnie. Ja widziałem tam, jak wchodził, bo to potem znikł. Nie znikł. Weźmy to do pułapkę. Sprawdźmy to szybko. Wyparowałby ten człowiek. No ale my drzwi nie zamykaliśmy, więc były zamknięte. To były otwarte. Zamknięte. No to się same otworzyły. Nie. A my wychodziliśmy, zostawiliśmy otwarte. Dobra, sprawa wygląda następująco, że Radek widział, jak odjechaliśmy na chwilę, że ktoś wchodzi do środka, do szpitala. My zostawiliśmy, wychodząc, drzwi otwarte. Te były zamknięte, kiedy wchodziliśmy z powrotem. No i weszliśmy, żeby zobaczyć, czy ktoś tam jest. Nikogo nie zauważyliśmy. Otwieramy fotopułapkę, zobaczymy, czy coś zarejestrowała. Najciekawsze jest to, że Zostawiliśmy tam najdroższy sprzęt. zostawiliśmy tam cały sprzęt. Na szczęście sprzęt jest, co zobaczyliście, a teraz będziemy obserwowali, czy ktoś będzie wychodził. Zabraliśmy fotopułapkę, żeby sprawdzić, czy zarejestrowała jakąś postać.
Niestety, na nagraniach nikogo nie widać. Po kilkunastu minutach obserwacji postanowiliśmy wrócić do szpitala i rozpocząć drugą część projektu. Nic się nie nagrało, bez kitu. Może poszedł od razu w lewo i fotowołowka go nie złapała. Trzeba będzie sprawdzić pozostały materiał. Zobaczymy. Ale sprawa bardzo dziwna. Stało, bo już myślałem, że będzie trzeba go gonić i walczyć. No dobrze, teraz projekt będzie wyglądał tak, że też nie możemy za bardzo ryzykować. Michał zostanie w samochodzie, będzie miał krótkofalówkę i gdyby coś się działo, będzie nas informował. A my z Radkiem przejdziemy do szpitala, do projektu mocnego EVP i po prostu spróbujemy sprawdzić, czy coś nawiedza to miejsce, czy coś się do nas odezwie. Zobaczymy.
Szatnia kiosk. Obydwie się rozładowały. Wymieniamy. Drodzy widzowie, jest godzina 2 dochodzi. Jesteśmy w piwnicach rzekomo nawiedzonego szpitala w Raciborzu. Szpital ma już przeszło 100 lat. Zakończył swoją działalność. Został zamknięty około 2004 roku i od tej pory niszczeje niestety. Chodzą pogłoski, legendy, że jest nawiedzony. Chcemy to dzisiaj zweryfikować, przejrzeć materiał, sprawdzić dyktafony, nagrania EVP i będziemy chcieli zweryfikować, co się tutaj dzieje. Ludzie mówili w sieci, że przechodząc tędy mają złe skojarzenia z tym szpitalem, że słyszą jakieś stuki, wrzaski. Wiadomo nie od dziś, że tutaj mieszkają też bezdomni. Jest to taka mekka bezdomnych. My dzisiaj widzieliśmy jednego, jak wchodzi do budynku. Na szczęście albo i nieszczęście nie widzieliśmy go w środku, co jest dla nas bardzo dziwne. Jeśli chodzi o ten szpital, tak jak wspomniałem, został zamknięty około 2004 roku. Funkcjonował tutaj od XIX wieku właśnie do 2004 roku, ponieważ został zamknięty, ponieważ tutaj warunki nie pozwoliły już na dalszą eksploatację tego budynku. On niszczał, robił się stary i niektóre oddziały zaczęto przenosić, więc całość przeniesiono do nowo odbudowanego szpitala w Raciborzu i właśnie w 2004 roku ten szpital zamknięto już całkowicie. Od tej pory niszczeje i krążą na jego temat różne legendy. Jestem tu z Radkiem, Michał jest w samochodzie, daje nam relację, co się dzieje. Będziemy teraz starali się wyciszyć i spróbować nagrać coś na dyktafon. Być może detektor też nam coś wskaże. Zobaczymy. Jest takie miejsce, że naprawdę Tak. ciężko coś powiedzieć. Możemy być na razie chyba, no nie wiem czy pewnie, ale na razie żaden z naszych tutaj przyrządów nic nie wykazał. Ale... No ta sytuacja z tym bezdomnym jest zastanawiająca. Tak, ale mam 100% pewności, że ktoś tutaj wchodził, ponieważ zostawiliśmy nawet otwarte drzwi zostały zamknięte. Tak jest. Sytuacja jest dziwna, bo na kamerach nic się nie nagrało. Przynajmniej na tych, co zostały ustawione przy wejściu. Jest bardzo dziwne. Bardzo dziwne. Mamy ze sobą dyktafon analogowy. Jest bardzo czuły. Mówi się, że jest bardzo czuły na nagrania EVP. Więc będziemy to dzisiaj chcieli po raz pierwszy zweryfikować. Nie będziemy się starali za dużo pytań zadawać, tylko po prostu jakieś 1, 2 spróbujemy przywołać może, czy ktoś tutaj jest, jakaś dusza no i zobaczymy, czy coś się uda nagrać. Kamera na chwilowo straciła ostrość, ale myślę, że zaraz to się uda naprawić. Ten dyktafon ma to do siebie, że możemy weryfikować to, co się nagrało w czasie rzeczywistym. Odsłuchiwać co chwilę nagrania, więc jeżeli coś się nagra, to będziemy o tym wiedzieli. Zaczynamy? Zaczynamy. Racibórz, nagranie EVP. Czy jest w tym szpitalu, w tej piwnicy, jakaś dusza, która chce się z nami skontaktować?
Możesz coś powiedzieć do tej czerwonej diody, która świeci się przed nami. Jeżeli tu jesteś, ujawnij się nam. Jeżeli tu jesteś, podejdź do nas i nagraj się. Powiedz coś. Odsłuchajmy. Racibórz, nagranie EVP. Czy jest w tym szpitalu, w tej piwnicy, jakaś dusza, która chce się z nami skontaktować? Możesz coś powiedzieć do tej czerwonej diody, która świeci się przed nami? Jeżeli tu jesteś, ujawnij się nam. Jeżeli tu jesteś, podejdź do nas i nagraj się. Powiedz coś. Słuchajmy. Słuchajmy. To, co oczywiście warte zaznaczenia, my w tej piwnicy jesteśmy w totalnej ciemności. To, że wy widzicie na kamerach światło, to nie znaczy, że my mamy tu lampy. Znaczy mamy latarkę, ale my jej używamy sporadycznie, żeby zobaczyć, co się dzieje. Korzystamy z lamp IR wbudowanych w nasze aparaty. No i tutaj jest totalna ciemność, więc sprawdzamy. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Podczas sesji EVP ponownie dało słyszeć się na nagraniu dziwny dźwięk, przypominający ten, który uchwyciliśmy wcześniej. To mogło być wszystko, ale być może ma to ze sobą jakiś niewyjaśniony związek. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Nagranie EVP 2. Jeżeli jakaś dusza
zmarła w tym szpitalu, błąkająca się po nim, chce się z nami skontaktować, to niech da jakiś znak. Podejdź do nas, nagraj się, powiedz coś do tej czerwonej diody. Jeżeli ktoś tu jest z nami, prosimy o dźwięk, o jakieś słowo. My je usłyszymy. Czy jest coś, co chcesz nam powiedzieć? Dobra, odsłuchajmy. Nagranie EVP 2. Jeżeli jakaś dusza zmarła w tym szpitalu, błąkająca się po nim, chce się z nami skontaktować, to niech da jakiś znak. Podejdź do nas, nagraj się, powiedz coś do tej czerwonej diody. Jeżeli ktoś tu jest z nami, prosimy o dźwięk, o jakieś słowo. My je usłyszymy. Słyszałeś? O jakieś słowo. My je usłyszymy. Moim zdaniem coś jest, ale będziemy musieli to zweryfikować. Czy jest coś, co chcesz nam powiedzieć? Dobra.
Nagrywasz? Nie nagrywasz. Nie tutaj. Ktoś tutaj jest? Jest ktoś tutaj? Halo? Jesteśmy na strychu z kamerą Full Spectrum. Ja mam się na głowie Night Shot i mamy lampy IR. Zobaczymy jeszcze tutaj na strychu, który jest swoją drogą bardzo klimatyczny, czy coś się dzieje. Poczekaj, najpierw przesunę i sprawdzę. Nagranie EVP 3. Jesteśmy na strychu, przyszliśmy do Ciebie, żeby usłyszeć od Ciebie jakikolwiek znak Twojej obecności, więc zbliż się do nas, do tej czerwonej i zielonej diody, a wtedy zobaczymy, że tu jesteś. Powiedz coś do nas, jeżeli tu jesteś. Jakiekolwiek słowo, jakiś szept. Jesteś z nami? Odezwij się. Słuchaj. Dobrze, na pierwszy rzut oka wydaje nam się na chwilę obecną, że coś udało się nagrać, ale będziemy musieli to dokładnie przesłuchać. Dopiero po tych słowach damy Wam analizę naszych wniosków. Więc jeszcze chwilę pochodzimy tutaj po szpitalu. Zbliża się 3:00, więc jeszcze na parterze spróbujemy wsłuchać się w otoczenie, w ten szpital, no i sprawdzimy, czy coś się stanie po godzinie 3:00. Schodzimy na dół. Dyktafon analogowy mamy w tej kieszeni. Ale tutaj to będą odgłosy za to. Dobra, zobacz. Pierwsze nagranie dyktafonem, już takie coś. Co? No. Będziemy musieli to sprawdzić. Jesteśmy na parterze rzekomo nawiedzonego szpitala w Raciborzu, w jednym z pomieszczeń. No i jeszcze chwilę przeczekamy tutaj do 3:00 w nocy, chwilę po 3:00. Mamy 2 kamery skierowane na nas, 3. w ręku. Fotopułapka cały czas pracuje na korytarzu. No i właściwie najgorsze jest to, że my nie widzimy za wiele, ale mamy nadzieję, że jeżeli coś, to kamery za nas to zobaczą. Na szczęście słyszymy. Na szczęście słyszymy, tak. I to dosyć dobrze. Detektor przez cały pobyt tutaj nie wskazywał właściwie żadnych wahań. Teraz usłyszeliśmy jakieś stuknięcie. Pytanie, czy to było tutaj na obszarze szpitala,
Michał, wychodziłeś z samochodu? Wychodziłeś z samochodu? Tak? Tak, to ja. Zagadka rozwiązana. Radek, jak odczucia po wizycie w kolejnym rzekomo nieznanym miejscu? Jest takie mało komfortowe, ponieważ cały czas jestem z przeświadczeniem, że ktoś tutaj wszedł i w każdej chwili może się pojawić. Nie wiadomo z jakimi intencjami, z jakimi zamiarami. Po co? Ale to też jest taki budynek, że on jest ogromny i robi takie wrażenie, Dokładnie. jakby się trochę oglądało Grave Encounters. Więc oprócz tego mamy na nagraniu coś chyba. Tak, będziemy musieli to Warto to zweryfikować. Kamery zostały rozstawione wszędzie. No ten projekt na pewno jest inny niż wszystkie Tak, dotychczasowe. każdy się różni. Tak, nie ma dwóch takich samych. I to jest najlepsze w tym wszystkim. Też warto wspomnieć, że te dwa projekty, które teraz zrealizowaliśmy, to w dużej mierze dzięki Wam. Tak. Będąc tu przed 3:00 w nocy, wspominałem, że te dwa projekty w głównej mierze zostały zrealizowane dzięki Wam, dzięki Waszemu wsparciu. Tak. Więc Mamy musi to coraz, być dla nas bardzo ważne. możemy sobie pozwolić na coraz to odległejsze wyjazdy, coraz to lepszy sprzęt i coraz to bardziej interesujące siedzenia w nawiedzonych miejscach. Tak. Znaczy, my tu tak sobie niby siedzimy, opowiadamy pewne rzeczy, ale też chcemy pewną swobodą przebywania tutaj. Być może zmusić coś, żeby się tu pojawiło, żeby coś usłyszeć. No bo przeważnie, jeżeli wchodzą jakieś grupy do jakiegoś miejsca rzekomo nawiedzonego, to właściwie one nie przychodzą tutaj po to, żeby badać, tylko po prostu wchodzą z ciekawości. Tak, I wtedy zresztą się wiele dzieje. właśnie dobrze wspomniałeś o tym. Dużo filmików w internecie, albo również opowieści jest takich, że jakaś ekipa sobie przyszła na imprezę, albo przechodziła i wstąpiła i wtedy właśnie się działy różne tego typu rzeczy. No, my jesteśmy od tego, żeby te pogłoski, legendy sprawdzić. Że warto wspomnieć też jeszcze o tym, że chłopaki wracali po słuchawki do hotelu i nie mogli wejść. Nie mogliśmy wziąć słuchawek. Tak. Karta, która powinna nas wpuścić, która powinna ich wpuścić, nie działała. No ale jakby to mógł być zbieg okoliczności, Tak. aczkolwiek pewne Aczkolwiek można wspomnieć w tym przypadku o Renach. tak, Również mieli problemy z dojazdem na miejsce czasem. z dojazdem. Można powiedzieć, że projekt w rzekomo nawiedzonym szpitalu w Raciborzu dobiega końca. Ale z naszych tutaj odczuć podczas pobytu w tym szpitalu, oprócz oczywiście tych odczuć, takiego wrażenia, że ten szpital jest ogromny i taki dosyć robiący mroczne wrażenie, nie dało się odczuć niczego nietypowego, paranormalnego, ale musimy jeszcze Przede wszystkim trzeba wszystko przeanalizować. Tak? Nie wiemy, czy jesteśmy sami. Uważamy, że coś może się nagrało na dyktafon. Tak. No, Więc przejrzymy wszystkie kamery, wszystkie nagrania i dyktafon dokładnie sprawdzimy i wszystko zobaczycie. nie polecamy tutaj wchodzić wieczorem. Przede wszystkim też z tego powodu, że możecie napotkać na różnych nieproszonych gości. Może być po prostu niebezpiecznie, więc Tak. Pamiętajcie,
Żeby bezpieczeństwo przede wszystkim. Jeżeli nie musicie, to nie zapuszczajcie się w takie miejsca. Do zobaczenia w takim razie w kolejnym odcinku. Cześć. Wszystkie przedstawione przez nas spostrzeżenia są subiektywną oceną nagrań. Nie stanowią niezbitego dowodu na obecność zjawisk niewyjaśnionych w szpitalu. Nie chcemy narzucać nikomu naszej opinii, a przedstawione nagrania niech będą polem do waszej indywidualnej interpretacji. Jeśli materiał wam się podobał, możecie go ocenić, zostawić subskrypcję i kliknąć w dzwoneczek, żeby nie ominąć kolejnych materiałów. Zajrzyjcie na naszego Facebooka i Instagrama. Mamy nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku.